Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Motorola Talkbolt T2288. Taka jest dokładna nazwa tego telefoniku. Telefonik pochodzi z 2000 roku, posiada już 20 lat. Jest dość młodym telefonem, jeśli byśmy porównali go do tych większych, masywniejszych Motorola i Nokii z okresu poniżej 2000 rok. No i zobaczmy, tutaj miał jeszcze antenkę. Ktoś się to odkręcił, zgubił. My tutaj oczywiście zajmiemy się demontażem i montażem, ale pokażę Wam tak pobieżnie, jak ten telefon wygląda, jak on się prezentuje. Tu mamy z boku jeszcze port ładowania i 2,5 na słuchawki, włącznik i wyłącznik tego telefoniku. Obok niego widzimy otwór na mikrofon, u samej góry otwory na głośniczek od rozmów. Tak fajnie napisane Motorola, wygrawerowana Motorola na samym dole. Klapki, niestety w tym przypadku nie mam tutaj baterii, nie pokażę Wam baterii oryginalnej, ale pokażę Wam podstawowe tu informacje, jakie są napisane na nalepce tej e-mailowej. Model SE 214 OBB141WE. No ale oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, wersja modelu sprzedażowa to wersja T2288. No i tu widzimy jeszcze wyprodukowany w Chinach. No w tym przypadku już były Chiny, ale marka Motorola produkowała modele w Niemczech. No i to wszystko tak naprawdę. Teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem. Ściągamy tę klapkę. Tutaj wyciągamy kartę SIM. Tutaj zobaczcie, karta SIM bardzo fajna wysuwka. W tym przypadku tutaj wysuwamy i wyciągamy już kartę SIM. My sobie tutaj odkręcimy 6 śrubeczek. Tu jest jedna, tu jest druga, trzecia, czwarta i tu jest piąta i szósta. Pod tą właśnie zaślepką. Więc sobie odkręcamy je wszystkie. Tutaj dość oporowo się je odkręca, ale nie jest jeszcze tak źle. Tutaj ledwo już mi ten śrubokręt wchodzi, bo jest dość tutaj ciasno. Dwie śrubeczki i jeszcze dwie. Tu jest jedna i ostatnia. Mamy wszystkie śrubeczki. No i teraz zobaczcie, jak prosto tutaj wszystko odchodzi. To mi się bardzo podoba w tych telefonikach. Bardzo proste telefony. Tu zobaczcie, na drugiej stronie tej obudowy w tym telefonie mamy już głośniczek od rozmów. Tutaj sobie wystarczy już podwadzić. On jest dość dużych rozmiarów. Tutaj bardzo ciężko go wybić, bo jest przyklejony na maksa dobrym, mocnym klejem. Tutaj zobaczcie, jest dość dużych rozmiarów. Bardzo fajnie na pewno by grał w niektórych klasykach. Konkretny głośnik. Tutaj zobaczmy naszą płytę główną i nasz korpusik. Tu w korpusiku znajduje się głośniczek. No i złącza tutaj naszej baterii. Tutaj zobaczymy jeszcze oczywiście naszą płytę główną. Tutaj jeśli chodzi o płytę główną, nie jest taka bardzo tutaj zakostkowana różnymi elementami. Tutaj sobie popatrzymy na nią chwilę. Bardzo ciekawego wyszukamy. No i jeśli chodzi o tę membrankę, oczywiście bardzo łatwo podwadzamy, wyciągamy, ściągamy całość. Tutaj jeśli chodzi o, to jest mikrofonik, no w tym przypadku jest coś ciężko go wymontować, tu już jest spojony wraz z płytką. Zobaczcie. No i wyświetlacz. Tutaj oczywiście po bokach ma blokady, które podwadzamy, no i wybijamy. Tutaj nasz wyświetlacz na zewnątrz. Wyciągamy z drugiej strony. Odwracamy, no i zobaczcie, tutaj mamy nasz zaczep naszego wyświetlacza do płyty głównej. Tu sobie podwadzamy, z drugiej strony podwadzamy, no i wyciągamy.
nasz wyświetlacz, który widzimy skorodowany. Tak samo jest na płycie, to pewnie jest coś nie tak w tym telefoniku. Niestety był albo zalany, albo zawigocony. No i tak to wygląda mniej więcej, jak widzicie. Bardzo łatwy telefon, jak w większości klasyków z tej epoki. No i teraz zajmiemy się tutaj montażem w odwrotnej kolejności. Tutaj zakładamy ponownie naszą taśmę. Nasza taśma jest troszkę taka powyginana i ciężko tak ją troszkę szybko włożyć, ale jak jeśli tutaj chwytak jakikolwiek bądź pincetę, to sobie szybko poradzicie na pewno. Domykamy z jednej, domykamy z drugiej. Tutaj najlepiej to zrobić, ale czekajcie chwileczkę, jeszcze mi się tutaj wysunęło. Najlepiej to zrobić tutaj równocześnie z dwóch stron. Tak jest. Podobnie jak tutaj w Ericssonie. Tu jeszcze mi troszkę wyszło. Poprawię. Ja już to tutaj poprawiłem, wyrównałem. Myślę, że wy też macie tu ok wszystko. Zakładamy nasz wyświetlacz. Mocujemy tutaj na wszystkich zaczaskach z wszystkich stron. No i teraz oczywiście przecieramy tutaj nasz wyświetlacz z naszego brudu, jeśli jest jakikolwiek, występuje na budowie. Zakładamy to wszystko z powrotem na naszą przednią obudowę i zakładamy nasz tylny korpusik. Tutaj nam coś nie pasuje. Aha, musimy tutaj zobaczcie, te dwa złącza, tutaj nakładamy na nie najpierw, no i później tutaj mocujemy na wszystkie niby zaczaski. One tak tutaj mocno nie trzymają, ale niech im będzie, że trzymają. Tutaj oczywiście przykręcamy wszystkie, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, no i szósta śrubeczka. Przykręcamy je wszystkie. Tutaj czuję, że dość naprawdę mocno te śrubki przykręcają tę budowę. Tutaj dość solidnie wykonane to wszystko. Jest taka na pewno rolla dość długo służy. Tu jeszcze dwie ostatnie śrubeczki. I ostatnia. Tutaj przyklejamy tą zasłonkę, zaślepkę w tym miejscu. Tutaj jeśli jeszcze jest mocny klej, to jest ok, jeśli nie, to oczywiście musimy taśmą dwustronną. Przykładamy naszą tylną klapkę. No i to wszystko, jeśli chodzi o tutaj prawidłowy demontaż i montaż tego telefoniku. Dzięki, że dziś byłeś ze mną tutaj na tym filmiku, na tej premierze. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, z Ericssonów, Siemensów, Motorola, no i innych ciekawych telefonów klasycznych i dotykowych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie sobie pod tym filmem. Cześć!